Społeczność moderska Stalkera w zasadzie niewiele różni się od innych społeczności. No okej, ma pewne wady, których próżno szukać w grupach skupionych wokół wielu innych gier, ale nie jest tak źle, jak mogłoby być. Mimo licznych podobieństw jest też kilka istotnych różnic, a jedną z największych jest fakt, iż zdecydowana większość moderów pochodzi zza naszej wschodniej granicy. Na The Journey czekamy już od kilku lat. Mod powstawał pod czujnym okiem jednej osoby, która miała konkretną wizję Zony, taką, jakiej jeszcze nie widzieliśmy w żadnym modzie. Pomysł prezentował się bardzo interesująco. 20 lat po wydarzeniach z trylogii Zona nie jest już tym samym miejscem. Samotni stalkerzy i członkowie frakcji, które znaliśmy z podstawek, albo zginęli w niekończących się walkach o kontrolę nad terytorium, albo uciekli, nim zostali pochłonięci przez Zonę. Działania Striełoka z jednej strony faktycznie ograniczyły ekspansję strefy, ale nie zniszczyły jej. Gwałtowne mutacje, nieustające zmiany w strukturze strefy i całkowity brak kontroli nad tym, co dzieje się w jej centrum, całkowicie odmieniły oblicze tego miejsca. Do tego stopnia, że tereny na północ od Yantaru to właściwie całkowicie nieprzewidywalna dzicz, której nikt już nie odwiedza. Brzmi ciekawie? Jeśli taki krótki rys historyczny Zony okiem The Journey Was zaciekawił, to świetnie, bo już teraz możemy powiedzieć, że El Chupacabra odwalił kawał dobrej roboty i stworzył jeden z najlepszych modów ostatnich lat. Nie obyło się oczywiście bez pewnych wad, ale jak na debiut jest naprawdę dobrze. Do tego stopnia, że jednogłośnie postanowiliśmy nie czekać, aż ktoś skrzywdzi tę produkcję takim tłumaczeniem, jakim zostało skrzywdzone na przykład Oblivion Lost Remake. Więcej dowiecie się z materiału na temat wyżej wymienionego moda. Dzięki czemu już dzisiaj możecie ograć The Journey w całości po polsku. Albo po angielsku, jeśli tak wam wygodniej. Polska wersja jest nieco inna, do czego wrócimy jeszcze w dalszej części materiału. Tak czy siak, linki znajdziecie naturalnie w opisie, ale zanim się tam udacie... Stay a while and listen. W The Journey wcielamy się w stalkera, który wraz ze swoim bratem żyje gdzieś na obrzeżach tego, co kiedyś było Zoną. W pewnym sensie dalej jest, ale nieliczni mieszkańcy doliny wszystko, czego potrzebują do życia, mają pod ręką, więc nie zapuszczają się dalej niż to konieczne. Głównego bohatera poznajemy w chwili, kiedy zmartwiony losem niewidzianego od kilku dni brata postanawia go poszukać. I już w tym momencie ujawnia się pierwsza, duża zmiana względem podstawek. W PDA nie znajdziecie klasycznej mapy ze Stalkera, a samoróbkę, na której naniesiono najważniejsze punkty lokacji. Pierwsze zadanie jest bajecznie proste, ale w całym The Journey nie ma znaczników zadań i zgodnie z obietnicą autora, kluczową sprawę stanowi czytanie dialogów. To w ten sposób dostajemy wskazówki co do dalszych kroków, a także poznajemy historię. Ta jest tak naprawdę dość sztampowa, ale bardzo szybko robi się dziwnie i jakoś tak nieswojo. Tułaczka po bardzo znajomej, ale zupełnie opuszczonej, odmienionej i umierającej Zonie sprawia pewien dyskomfort, a poczucie wyalienowania, jak i beznadziejności naszej misji towarzyszy nam niemalże od początku. Bo to nie jest historia, która może się skończyć dobrze. A może wcale nie? A może wynik starań bohatera nie ma znaczenia, a liczy się tylko podróż, którą odbywa? The Journey w bardzo lekki, nienachalny sposób podsuwa pewne pytania i pozwala nam szukać na nie odpowiedzi. A propos szukania,
to w trakcie wykonywania głównego zadania, czyli poszukiwania swojego brata, będziemy mogli podjąć się kilku zadań dodatkowych, które w różny sposób ułatwią nam drogę do finału. Ktoś udzieli nam informacji o przejściu na inną lokację, ktoś inny poratuje nową, natowską bronią, o którą inaczej bardzo trudno i tak dalej. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te wszystkie zadania i związane z nimi mini-historie mieszkańców zony po prostu olać. The Journey można przejść od początku do końca, ignorując wszystkie poboczne aktywności i skupiając się tylko na głównym wątku. Tyle, że spędzicie wtedy jeszcze mniej czasu z tym i tak niezbyt długim modem. Cała fabuła jest skonstruowana zupełnie inaczej niż w trylogii. Nie ma też ani jednego zadania przeszczepionego z produkcji GSC i dopasowanego do potrzeb The Journey. Wszystko zostało przygotowane od podstaw. Wskazówki udzielane przez NPC-ów są często lakoniczne i niedokładne, co wydłuży tułaczkę po zonie, ale czasami warto poszperać w zakamarkach. Gdzieniegdzie można znaleźć przydatne zapasy. Skoro o nich mowa, to jednym z 2 błędów podróży jest ich nadmiar. O ile zapowiedzi mówiły o pozbawionej zasobów umierającej zonie, w której konserwa jest prawdziwym rarytasem, tak w wersji premierowej nie jest wcale tak źle. Owszem, bywa trudniej niż w podstawowym Zewie Prypeci, a niektóre strzelaniny są morderczą walką o przetrwanie, ale z głodu na pewno nie umrzecie. Szczególnie jeśli będziecie szperać po kątach i wykorzystywać okazję do zdobycia czegoś nowego, co uprzyjemni wyjątkowy zestaw lokacji. El Chupacabra się z nimi nie patyczkował. Choć są tu 4 znajome miejsca, są też 3 zupełnie nowe, przygotowane całkowicie od zera. O ile pierwsza lokacja wydaje się być najbardziej pusta i najmniej interesująca, to tak naprawdę stanowi tylko wprowadzenie do tego, co będzie dalej i spędzamy tu relatywnie mało czasu. Kordon, gdzie trafimy niedługo później, wygląda na pierwszy rzut oka podobnie. Jednak zaszło tu mnóstwo zmian. Podobnie jest z Agropromem, Jantarem i Wysypiskiem. Podróż nie narzuca się z opowieścią o historii tych wszystkich miejsc, ale widok zawalonego wejścia do bunkra Sidorowicza z jednej strony przygnębia, a z drugiej nieco przeraża. Wydarzenia znane z podstawek są już tak odległą przeszłością, że w zonie nie ma już nikogo, kto by o Sidorowiczu pamiętał. A może jest? Z kolei na temat nowych lokacji musicie wyrobić sobie opinię sami. Naszym zdaniem są to jedne z lepiej przygotowanych od zera map do Stalkera. No proszę, nawet mi się rymło. Każda jest na swój sposób unikatowa i widać, że twórca poświęcił na to sporo czasu. Żeby nie spoilerować, pozwolimy wam odkrywać je samodzielnie, ale dość powiedzieć, że piekło naprawdę zasłużyło na swoją nazwę. Zmieniły się lokacje, zmienili się też ich mieszkańcy. Klasyczny podział na frakcje już nie obowiązuje. Spotkamy tu tak naprawdę tylko 3 nowe, bardzo małe ugrupowania, a odniesienia do przeszłości zony znanej z podstawek są bardzo oszczędne. Do pewnego momentu oszczędne. Fabuła będzie miała mniejsze i większe zwroty akcji, które pozwolą podjąć kilka złych lub dobrych decyzji. Czy dokonanie wyboru wpłynie na to, co się wydarzy? I tak, i nie. The Journey to mod, który nie ocenia waszego postępowania, motywacji oraz wyborów, ale prezentuje całkiem ciekawą historię w znanym, ale odmienionym settingu. To chyba pierwszy aż tak skomplikowany mod od zachodniego twórcy, tak różny w swej konstrukcji od rosyjskich modów opisywanych jako nieliniowe. Tu naprawdę mamy namiastkę wolności wyboru, na którą nie wpłyną potem psujące się zapisy czy niedziałające skrypty. Jeśli śledziliście rozwój moda, wiecie, że zanim jeszcze projekt urósł do takich rozmiarów, miał być przede wszystkim paczką nowych tekstur. Jak już sami wywnioskowaliście z materiału, jest ich tu całe mnóstwo, a szczególnie duże wrażenie robią nowe mutanty. Niby takie same, ale zdecydowanie widać po nich upływający czas. The Journey mimo wszystko nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.
Mod jest dość prosty w swojej konstrukcji, co dostrzeżecie tuż po przejściu go. Zona 20 lat po wydarzeniach z podstawek jest dość słabo zaakcentowana. Owszem, same lokacje mówią sporo, ale momentami aż prosi się o więcej. Można tu było wcisnąć mnóstwo anegdotek, dygresji i nawiązań, czego autor niestety nie zrobił. Jest też kilka głupot scenariuszowych, które można było wyeliminować, a same dialogi, którymi przecież The Journey stoi, momentami są kiepskie. Takie nieco bełkotliwe, niejasne wymiany zdań były intencją El Chupacabry i miały sprawić, że rozmowy będą bardziej naturalne. Jeśli mamy być szczerzy, wyszło strasznie nierówno. Staraliśmy się nadać temu głębi w polskiej wersji, ale bez odchodzenia od oryginału. Sami ocenicie, jak to wyszło. Muzyka, jaką usłyszycie w modzie, jest, tak jak większość zawartości The Journey, dziełem El Chupacabry. W wersji testowej towarzyszyła nam muzyka z podstawki, co niekoniecznie dobrze komponowało się z klimatem opowieści. W wersji premierowej jest pod tym względem dużo lepiej, ale to już musicie sprawdzić sami, do czego zresztą zachęcamy. Niewykluczone, że mod doczeka się po premierze dodatkowych łatek, jednak już w obecnym kształcie jest jak najbardziej godny polecenia. Nie jest to na pewno mod idealny i z całą pewnością nie przypadnie do gustu wszystkim. Specyficzne tempo przygody, oszczędna narracja i konstrukcja samego scenariusza wymuszają podejście nieco inne niż do klasycznych modów do Stalkera, ale przecież tak właśnie miało być. Pamiętajmy też, że The Journey jest dziełem tylko jednej osoby i ostatecznie ilość wprowadzonych zmian jest naprawdę imponująca. To właściwie gotowe poststalkerowe uniwersum, które aż się prosi o więcej opowieści z ostatnich 20 lat istnienia tego miejsca, kolejne lokacje i przygody. Kto wie, może w The Journey 2? Ostatecznie wydaje się, że twórca osiągnął cel, jaki przed sobą postawił. Udało mu się też stworzyć moda, będącego powiewem świeżości w zastanej i zdominowanej przez rosyjskie produkcje społeczności. Mamy nadzieję, że The Journey nie będzie jego pierwszym i ostatnim modem.